Solidarność powstała z oporu, z pewnego sprzeciwu, prawda? A ten sprzeciw to był zakorzeniony już w domu, już w rodzinie. Ojciec ustawiał wolną Europę, tego słuchaliśmy, na tym byliśmy wychowani, aczkolwiek rodzice bali się, no bo pamiętali jeszcze okres wojny. Do działalności zmobilizował mnie może generał Jaruzelski, prawda, który wprowadził stan wojenny. No tak mnie wkurzył, że zacząłem coś robić. Co ja mogłem robić, skoro wcześniej nie działałem, nie znałem ludzi, nie znałem nikogo, zacząłem na własną rękę. Zaczęło się od głupich żartów, dowcipów, pokazania takiego sprzeciwu w zakładzie. No tak dla przykładu, pierwszą rzecz po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy powstał WRON, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, tam te PRON-y, OKON-y, te wszystkie organizacje partyjne, które miały odradzać Polskę, ja założyłem, ogłoszenie wywiesiłem, że zakładam organizację o nazwie ZGON. Co wymyśliłem, długo nad tym myślałem. No i oczywiście od razu mnie zabrano. Potem na przesłuchanie. Dlaczego? Ponieważ zakazane są wszelkie organizacje. No wyjaśniłem, że ja to nieświadomie, bo ja chciałem dla dobra kraju, ponieważ powstał ten patriotyczny ruch Ocalenia Narodowego, to ja założyłem zakładową grupę Ocalenia Narodowego. No, potem skontaktowałem się z kolegą jeszcze z podstawówki, który miał zdolności plastyczne. Ponadto był zapalonym chemikiem, więc sam robił emulsję światłoczułą i wykonał mi sita. Jak wykonał sita, no to ja to wydrukowałem. Zorganizowałem parę osób, zaczęliśmy drukować różnego rodzaju pocztówki, ulotki, no żeby było wiadomo, że jesteśmy, że się sprzeciwiamy, że ten sprzeciw istnieje. No i tak w to wsiąknąłem, że w końcu nawiązali ze mną kontakt koledzy z innych zajezdni, bo ja pracowałem w MPK łódzkim. Założyliśmy tajną komisję zakładową Solidarności, potem zaopatrzono nas w powielacz, to przyszło z zachodu. Zaczęliśmy wydawać gazetę zakładową i tak w tą działalność wsiąknąłem po prostu. Człowiek się bał, ja nie powiem, że się nie bałem. No, pierwsze przesłuchanie, pożegnałem się z żoną, wziąłem parę paczek papierosów i poszedłem na komendę. Ja wiem, czy wrócę, no nie wiem. Jednakże taki wewnętrzny opór no nie pozwalał się złamać. Ja nie byłem hardy, ja nigdy nie byłem ordynarny, nie stawiałem, że ja nie powiem, nie wiem. Ja byłem grzeczny, uprzejmy. Ludzie, którzy w moim wieku, którzy byli wychowani w komunie, wręcz byli przekonani, że to jest taki kolos, że trudno będzie go obalić. Że to jest walka na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, że my musimy to przetrzymać, żeby oczywiście było bezkrwawo. Ojciec Święty też często wspominał, często nas nauczał o odpowiedzialności jednego człowieka za drugiego. A przede wszystkim tę odpowiedzialność powinno mieć państwo. Ja już naprawdę nie potrafię się zmienić, nie nadążę, może nie nadążę za młodymi ludźmi. No tak u nas w kraju bywa, że weźmie historię, że rzeczywiście w pewnym momencie ludzie coś zrobili, no i muszą to przejąć młodzi, ale zanim oni to przejmą, zanim wyciągną, doświadczenia z poprzednich lat, no to jeszcze trochę czasu upłynie. Może tak ma być po prostu, no, trzeba się z tym pogodzić.